Dzień dobry, zapraszam Państwa do zapoznania się z modułem Pascom Spedycja 2. Na wstępie zaczniemy od krótkiej prezentacji i przejdziemy do samego systemu Pascom. Firma Pascom posiada dwa oddziały. Główny w Gdyni, drugi jest natomiast w Poznaniu. System Pascom można podzielić na takie trzy główne oprogramowania, czyli flotowy, transportowy oraz spedycji. Oczywiście te oprogramowania razem łączą się w całość jako Pascom. I oczywiście firma może korzystać z każdego z tych modułów bądź z pojedynczych modułów, które po prostu interesują konkretną firmę. Pascom Flota dotyczy oprogramowania zarządzającymi własną flotą pojazdów, wynajmem pojazdów bądź sprzętu. Pascom Transport dotyczy stricte spedycji drogowej, natomiast Pascom Spedycja dotyczy już samej spedycji morskiej. Tutaj możemy zapoznać się z nagrodami, jakie został wyróżniony system Pascom. To jest część z nich. Następnie możemy zapoznać się również z firmami, które zaufały nam oraz wdrożyły system Pascom z sukcesem. To jest część firm korzystających z modułu spedycyjnego. Natomiast na naszej stronie www.pascom.pl możemy zapoznać się z pozostałymi firmami. Oczywiście firmy, tak jak wspomniałem na początku, mogą korzystać z różnych modułów równocześnie, więc zachęcam do zapoznania się z całą listą firm, które korzystają z naszego oprogramowania. Po zapoznaniu się z materiałem oraz spotkaniu zachęcamy do skorzystania z wersji demo. Warto wspomnieć o instrukcji obsługi. Instrukcja obsługi jest w Pascomie interaktywna, wbudowana w oprogramowanie. Pod przyciskiem F1 na klawiaturze bądź z lewej strony z ikonką niebieską z znakiem zapytania możemy włączyć instrukcję. Instrukcja pojawia się w każdym miejscu w systemie, w którym jesteśmy i pokazuje aktualne informacje na temat konkretnej kartoteki wraz z przykładem do uzupełnienia ze strzałeczkami nawet na czerwono, krok po kroku, instruując, jakie wartości powinniśmy uzupełnić, aby zarejestrować dane w danym rekordzie. Przejdźmy zatem do samego systemu Pascom. Dobrze, zatem zacznijmy od omówienia głównego menu. Każdy użytkownik ma możliwość spersonalizowania własnej funkcjonalności, które jego interesują podczas pracy. Tak, tu możemy zobaczyć, możemy się przełączać między najważniejszymi funkcjonalnościami, które są po prostu w systemie dla każdego spedytora dostępne. Następnie mamy oczywiście boczne menu, które jest rozwijalne. Możemy zauważyć taki schemat drzewka, tak, w zależności od dostępu do różnych modułów. Mamy taką możliwość rozwijania różnych kartotek. No i jak widzimy, jest ich po prostu bardzo dużo. W ramach takiego dostępu możemy sobie właśnie wyciągnąć najważniejsze funkcjonalności na wcześniej wspomniany pasek menu, aby z niego po prostu skorzystać. Dobrze, zacznijmy od omówienia głównego naszego tematu, czyli teczki spedycyjne. Pozwolę sobie tylko tutaj troszkę zmniejszyć na ekranie widoczność. Zatem omówmy teczki spedycyjne. Teczki spedycyjne są to dokumenty zawierające tak naprawdę cały transport, tak? Czyli jak tutaj mamy listę różnych teczek spedycyjnych, jak widzimy dzielą się na import, eksport, potem mamy typy, tak? FCL, lotnicze, LCL, drobnice, w zależności po prostu czego ma dotyczyć cała teczka, cała partia na przykład zasobów, które tam są, przykładowo kontenerów. Możemy potem dysponować rozdzieleniem tych pojedynczych właśnie przykładowo kontenerów na konkretnych przewoźników, wystawiać z tej pozycji fakturę. Dobrze, omawiając główne kolumny, tak, to są kolumny, jakbyśmy korzystali z Excela. Mamy możliwość umieszczenia ich w zależności od potrzeby, tak, na końcu, na początku, jeżeli nam się jakaś kolumna nie podoba, możemy ją sobie zamknąć. Oczywiście taki schemat, tak, możemy sobie zapisać prawym przyciskiem myszki, zapisz jako domyślne i za każdym razem przy wejściu system będzie pamiętać takie ustawienie personalizacji kolumn u każdego użytkownika osobno. Dodatkowo warto wspomnieć tak o takich głównych funkcjach, które są dostępne w każdej kartece. Przycisk opcji, tak, tutaj informacje, mamy instrukcję obsługi, system dopasowuje się do każdej kartoteki, w której jesteśmy, przykładowo teraz właśnie teczki spedycyjne wspomniane i mamy informację, tak, jak powinniśmy ją uzupełnić, jakie tam są możliwości do wpisania. Cały, że tak powiem, cała taka grupowa informacja jest tutaj dostępna właśnie w Pascomie i oczywiście w ramach przełączania się między różnymi modułami system dopasowuje się i wyświetla konkretne informacje, które potrzebujemy, które nas interesują.
Następnie mamy przyciski, można powiedzieć, manipulacyjne dotyczące zestawień, tak, tutaj możemy tworzyć własne zestawienia. I tutaj też warto wspomnieć o tym, że paskom w formie wdrożenia oczywiście również pomaga ustawić takie zestawienia, których Państwo są po prostu przyzwyczajeni, których aktualnie korzystają. W 99% jesteśmy w stanie odtworzyć takie zestawienie 1 do 1. Dodatkowo każda karteka posiada różne wydruki dotyczące zleceń, okładek, przykładowo tu mamy coś takiego jak okładka teczki, zestawienie rozliczeń spedycji, przykładowo taka okładka teczki. Mamy tutaj, będziemy mieli teraz informacje o tym, informacje dotyczące takiej teczki spedycyjnej oraz informacje na dole, co się znajduje w niej, tak? Czyli przykładowo jakie lista kontenerów znajduje się w takim jednym dokumencie tej teczki spedycyjnej. Oczywiście mamy inne wydruki dotyczących rozliczeń, takiej całej spedycji dotyczących faktur, które znajdują się w ramach takiej jednej teczki. I tutaj warto powiedzieć taką funkcjonalność, która znajduje się w każdym miejscu w systemie, czyli oczywiście u góry opcje wydrukowania takich dokumentów, zapisania przykładowo do PDF-u bądź do Worda, jeżeli chcemy jeszcze coś zmienić, no i oczywiście wysłania mailowo, tak system podpowiada nas jako użytkownika, możemy tutaj zdefiniować treść, która będzie się zawsze podpowiadała do takich dokumentów i adresat na przykład może być automatycznie również podpowiadany z kontrahenta. I jak wspomniałem, taka funkcjonalność dotyczy każdego miejsca, każdego wydruku, czy to są zlecenia dla przewoźnika, potwierdzenia dla zleceniodawcy. W każdym miejscu mamy takie same możliwości właśnie wykorzystywania wydruków. Poniżej mamy jeszcze przyciski, tak jak wspomniałem, właśnie manipulacyjne do pisania nowego rekordu, przykładowo w tym przypadku nowej teczki spedycyjnej, jeżeli jesteśmy w kontenerze nowego kontenera. Tu mamy przycisk usuń, tak, jeżeli ktoś ma uprawnienia, oczywiście może usunąć jakiś rekord, ewentualnie popraw, tak, czyli edytować. Odśwież, tak, no to możemy oczywiście odświeżyć dane na liście oraz powielić, czyli jeżeli chcemy zrobić po prostu kopię takich zleceń. Na dole mamy informacje, takie funkcjonalności, które są dostępne z każdą kartką, są powiązane, ale do tego za chwilę jeszcze powrócimy. Tutaj warto wspomnieć jeszcze na samym początku o rejestrze zmian, tak? Jeżeli użytkownik, który korzysta z edytor z systemu, dokonuje jakichś zmian, dopisuje jakieś rekordy, paską tutaj kontroluje to i zawsze na przykład zarząd może zweryfikować, czy kierownik, jakich zmian dokonał użytkownik, czy coś poprawił, czy coś usunął, tak jak tu widzimy niżej możemy usunąć rekordy, aby tak naprawdę mieć taką pełną kontrolę nad naszymi pracownikami w firmie. Jeżeli chodzi o wizualizację formatki, tak, możemy dopasować kolumny, które tutaj będą dostępne na liście oraz możemy dopasować również kolumny, które tutaj będą w tych pozycjach. I tak właśnie wspomniałem, czyli możemy dodatkowo utworzyć dowolne wartości, jakieś pola, tak, przykładowo z uwagami jak datesat, uwagi, terminy płatności, przykładowo oddziały celne, daty zapłaty klientów, w zależności po prostu od tego, co potrzebuje dana firma. I tak samo oczywiście możemy pousuwać pola, jeżeli firma nie wykorzystuje jakichś funkcji w systemie. Pozwoliłem sobie akurat już wejść bezpośrednio do teczki spedycyjnej, więc tutaj pokażę, tak naciskamy w szczegóły bądź dwuklikiem myszki, wchodzimy do szczegółów i co możemy zawizować w takiej teczce. Jak wcześniej wspomnieliśmy, rodzaj import, eksport, typ FCL, LCL, drobnica, tak, to jest słownik w zależności od rodzaju transportu, każda firma może zdefiniować pod siebie. No i mamy oczywiście dane takie podstawowe i jak wspomniałem, jeżeli klient nie wykorzystuje jakichś pól, może je ukryć. Jeżeli życzy sobie, żeby uzupełniać takie wartości, możemy oczywiście też zdefiniować jako obowiązkowe dla wszystkich spedytorów. No jak tutaj widzimy, tak, zleceniodawca, firma, która oczywiście zleca, firma zależna, ta, która realizuje to i w tym przypadku akurat powiemy, czym są właśnie kontrahenci. Kartoteka kontrahentów jest to kartoteka ze wszystkimi naszymi kontrahentami. To jak akurat w tym przypadku wybrałem właśnie własne firmy, które są zarejestrowane jako nasze licencji, czyli na które jest firma paską, ale to jak najbardziej nam będzie wystarczało, żeby opisać tą funkcjonalność. Czyli jak właśnie wspomniałem, są to kontrahenci, którzy wystawiają faktury na nas oraz my wystawiamy faktury na nich. Dane oczywiście podstawowe, te, które pokazują się zawsze w każdym formalnym dokumencie, przykładowo fakturze, zleceniu transportowym czy jakimś spedycyjnym. Oraz ważna funkcjonalność, oczywiście tak, tutaj mamy możliwość sprawdzenia podatnika na białej liście, zweryfikować na liście VIES, ewentualnie pobrać dane na podstawie VIES-a, jeżeli oczywiście mamy uzupełniony numer NIP. Dodatkowo każdy kontrahent ma prowadzone saldo przeterminowanych faktur,
Oczywiście jest to powiązane z kartoteką windykacji, gdzie może być automatyczna windykacja przez system do naszych wszystkich zalegających kontrahentów, bądź ręczna, którą, że tak powiem, użytkownik generuje pisma windykacyjne i wysyła kontrahentom. Dodatkowo są cechy, to jest akurat ważna kwestia, bo jeżeli na przykład mamy jakiegoś zleceniodawcę, czyli tak jak przykładowo tą kolumnę, taki firma kontrahent musi mieć zaznaczoną taką cechę jak zleceniodawca. Oczywiście przewoźnicy muszą mieć zaznaczoną cechę przewoźnika, no i tak jak tu widzimy importer, jakiś eksporter, armator, tak, taki kontrahent oczywiście również musi mieć zaznaczoną taką cechę, aby po prostu pokazał się na liście. Służy to do tak naprawdę stworzenia takiego porządku, bo firmy tak naprawdę podczas paru lat pracy mają tysiące kontrahentów i aby konkretne firmy, przykładowo tacy armatorzy, wyświetlali się tylko na liście, tak, to mamy ich kilkunastu, z których korzystamy. Dobrze, obsługa to jest taki CRM. Mamy tutaj informacje dotyczące warunków dostaw, tak, jakichś wspólnych wartości między spedytorami do ustalenia, tak, na przykład ktoś jest na urlopie, możemy przekazać jakąś informację kolejnej osobie, która go zastępuje. No i oczywiście na dole jakieś spotkania, możemy ustalić nowe stawki na dany kwartał, zapisujemy te informacje, które są później, tak tu widzimy akurat w historii, dostępne, co ustalaliśmy podczas takich rozmów, spotkań, tak, tu mamy też informacje dotyczących faktur, windykacji, tak, tu mamy tak naprawdę listę wszystkich dokumentów, które są powiązane z takim kontrahentem. Dobrze, tutaj jest następna jeszcze kartka pracowników, tak, gdzie możemy wejść do karteki pracowników. Mamy tutaj informacje o naszych pracownikach w firmie. Oczywiście możemy również wyświetlić tam informacje dotyczące RODO, czyli jeżeli pracownik jest, że tak powiem, ma jakieś dane wrażliwe, tak, kierownik zdecyduje, kto ma do tych takich danych wrażliwych dostęp, oczywiście dział HR-u, tak, przykładowo, a zwykły spedytor tak ma ograniczony widok, aby po prostu ograniczyć te dane wrażliwe. Tutaj system jest pod to dokładnie dopasowany. Dobrze, następne kartoteki, pola, które tu widzimy w kartotece, tak jak mamy dotyczące portu, statku, miejsca, towaru, to są pola dodatkowe, które oczywiście możemy uzupełnić, gdzie mamy załadunek, wyładunek, jakie mamy daty cut-offu, tak, tutaj możemy zapisać wszystkie informacje, ale jak wspomniałem, to są wartości dodatkowe w zależności od potrzeby firmy, każda firma może sama zdecydować, które pola uzupełnia. To samo dotyczy się też konosamentu, gdzie możemy uzupełnić dokumenty, informacje dotyczące konosamentu, chociaż z praktyki tutaj mogę podpowiedzieć, że firmy raczej decydują się na własne dokumenty konosamentu, bo są stałe wartości, a tutaj po prostu ewentualnie informacyjnie mogą zamieścić jakieś najważniejsze funkcje w paskomie. Tutaj jeszcze jeżeli chodzi o całą teczkę spedycyjną i te funkcjonalności, które tu widzimy po boku, one są dostępne w formie okładki, czyli mamy informację właśnie w okładki, czyli ta teczka spedycyjna składa się z karteki kontenerów, czyli mamy tutaj listę naszych kontenerów. I teraz mamy na naszej liście kontenerów oczywiście możliwość zaimportowania w formie Excela całej takiej listy partii kontenerów i oczywiście możemy uzupełnić tam plombę, wagę, towar, tak, i oczywiście wielkość kontenera, gestię, numer i oczywiście możemy również przydzielić do konkretnej teczki spedycyjnej i partię takich 20, 40, nawet 100 kontenerów możemy prostym importem Excelowym zaciągnąć do systemu i rozdzielić je na konkretne teczki, na konkretne realizowane towary, transporty. Przykładowo w takiej teczce, tak, oczywiście mamy dane podstawowe również do zaawizowania kontenerów w porcie. Mamy oczywiście również możliwość tutaj w operacjach pobrania danych z portu morskiego, tak jak DZ, BZ, GZ i też jest taka możliwość, aby automatycznie pobierać dane z tych portów i niektóre pola możemy automatycznie tutaj uzupełnić na podstawie numeru kontenera, przykładowo wagę, tak, plombę, a na przykład informacyjnie tylko wyświetlić informację, czy kontener ma stopkę. Tutaj na dole mamy oczywiście również informacje dotyczące podjęcia, dotyczące złożenia, jakie mamy terminy dostarczenia tego kontenera później do portu oraz ewentualnie trasy, gdzie mamy rozładunek, czy na przykład załadunek, w zależności co to za kontener, jaki typ. I mamy oczywiście możliwość wydrukowania zleceń transportowych, kontenerowego listu przewozowego. Jest to dokument, tak jak wcześniej wspomnieliśmy, które wcześniej możemy wydrukować, zapisać, wysłać mailem dla przewoźnika, jakieś potwierdzenie dla zleceniodawcy, w zależności po prostu od funkcjonalności, które potrzebujemy. System Pascom ma dostępne tutaj różne wydruki z tej pozycji. Następną pozwolę sobie już teraz zamknąć tą kartę kontenerów
i przejdziemy do następnej zakładki, czyli przesyłki. Przesyłki to jest towar, który znajduje się w kontenerze, czyli taką partię towaru w kontenerze, przykładowo drobnicy, tak, różnych towarów dla różnych odbiorców, czy na przykład dzielonego jakiegoś towaru w jednym kontenerze, możemy właśnie zaawizować w formie przesyłek, przesłać w jedno konkretne miejsce właśnie różne te partie towaru, bądź na przykład każda partia towaru potem z kontenera może być przewożona w osobne miejsce, do tego właśnie służą tak zwany moduł przesyłek. Następnie mamy konwencję, jest to, może tu od razu jeszcze pokażę zlecenia, jest to powiązana kartoteka, jeżeli w ramach właśnie takiej teczki spedycyjnej przewozimy jakiś towar masowy, bądź przykładowo gabaryty i chcemy ten towar złożyć najpierw na magazyn tak zwanym dokumentem B i następnie na przykład zwolnić poprzez dokument AC, tutaj paską właśnie dzięki właśnie konwencjom możemy zarejestrować takie złożenie i podjęcie potem tego towaru i następnie oczywiście przekazanie go do przewoźnika, który będzie realizował dostarczenie tego towaru do odbiorcy. W ramach właśnie wcześniej wyżej wspomnianych modułów, tak, oczywiście możemy wystawić faktury, który tutaj mamy spis wszystkich wystawionych faktur. Jeżeli jest brak numeru, to jak wiadomo, to jest jeszcze faktura niezatwierdzona, jakaś kosztowa dostarczona po prostu, a faktury pozostałe dotyczące oczywiście przychodów, kosztów mogą być już po zatwierdzeniu, oczywiście zostanie nadany im odpowiedni numer. Jak widzimy tutaj u góry, jeżeli chodzi jeszcze o płatności, przychód planowany, koszt planowany, zysk planowany, to są wartości zebrane właśnie z wcześniej wymienionych modułów, i mamy tutaj podliczenie wszystkich transakcji planowanych. Tu jest również zakładka, gdzie możemy zobaczyć wszystko, co się składa na ten przychód oraz oczywiście koszty. Możemy sobie oczywiście posegregować i zobaczyć te wartości. Następnie tak mamy możliwość wystawienia dokumentu, tak, faktury, czyli mamy generuj dokument przychodowy, transakcja planowana bądź transakcja kosztowa. Wybierzemy na przykład sobie taki plan. Wybieramy sobie, tu mamy w ramach tego konkretnego zlecenia, mamy do dyspozycji towar, który tam jest, tej teczki spedycyjnej, wybieramy jakąś pozycję, przerzucamy sobie tutaj w dół. Mamy oczywiście możliwość schematów fakturowania, jakie wartości będą na takiej fakturze. Tutaj mamy taki szybki pogląd, jak będzie wyglądać nasza faktura w pozycjach. Oczywiście, jeżeli przerzucimy więcej pozycji, system oczywiście wie o tym, że to jest jeden kontrahent, więc to będzie faktura oczywiście również zbiorcza. Naciskamy generuj. W ten sposób mamy już dokument fakturę. Po zatwierdzeniu, tak, będzie to faktura, czy zatwierdzić dokument, tak, będzie to pełna faktura już z VAT-em, bądź na przykład może być z VAT-em zerowym, w zależności od tego, co potrzebujemy, jaki rodzaj faktury dla jakiego dostawcy. I mamy oczywiście informacje dotyczące firmy, która zleca, odbiorcy tej faktury, sprzedawcy, czyli w tym przypadku naszej firmy. Tu jest akurat logo paską, ale oczywiście tu jest logo państwa firmy jako osoby, która prowadzi licencję. Mamy informacje oczywiście to, co zafakturowaliśmy i dane jakieś dodatkowe podstawowe. Następnie teraz po wejściu tutaj do okładki system automatycznie nam już tu zlicza nasze przychody i koszty. To, co tak naprawdę przed chwilą zafakturowaliśmy, możemy przeliczyć i wyświetlić właśnie tą zmianę, tak jak teraz widzimy, przychodu, co zostało zafakturowane. I łącznie u góry mamy dotyczące przychodu, czyli rzeczy zafakturowane, koszty również zafakturowane i saldo dotyczące zysku, które zostały już obliczone jako zafakturowane płatności, które faktycznie otrzymaliśmy pieniądze bądź musieliśmy zapłacić. I taka lista dokumentów, które zostały opłaconych, mamy tutaj do dyspozycji w transakcjach rzeczywistych. Dobrze, jeszcze warto wspomnieć takim jednym słowem, tutaj mamy transport tak zwany i zlecenia transportowe. Jest taka możliwość, aby oczywiście z teczki spedycyjnej wystawiać dokumenty osobne jeszcze dla przewoźników. Tutaj dotyczące kontenerów, ta kartoteka posiada dodatkowe jeszcze wydruki różnego rodzaju transportu. W ramach właśnie tego transportu, wydrukowania jakichś dodatkowych wartości, tak, jest ich tu po prostu bardzo dużo w zależności od różnych firm, dokumenty CRM automatycznie, które się uzupełniają, mamy zlecenia transportowe, listy przewozowe, zlecenia transportowe, są to po prostu różne wydruki dotyczące tej samej przesyłki towaru.
No i następnie już mamy zlecenia transportowe, tak, tu możemy jeszcze dodatkowo wpisać zlecenia, które są niepowiązane z kontenerem, tak, czyli wszelka drobnica, wszelkie jakieś dokumenty, które dotyczą, można powiedzieć, jakiegoś towaru, no właśnie jak wspomniałem, niezwiązanego z kontenerem, czy masowego, czy po prostu przewożenia od punktu A do punktu B jakiegoś załadunku, rozładunku. Tutaj mamy dodatkowo taką możliwość wpisania tego rozdzielenia na przykład koszt tylko dla przewoźnika zewnętrznego, bądź na przykład dla własnej firmy flotowej i mamy oczywiście też możliwość wyświetlenia kolejnych po prostu innych wydruków takiego zlecenia transportowego do dyspozycji z tej zakładki. Dobrze, to będzie w sumie wszystko, jeżeli chodzi o takie zlecenia teczki spedycyjne. Pozwolę sobie teraz tutaj jeszcze, cofniemy się, teraz tu jeszcze powiem parę słów. Jak tutaj możemy zauważyć, każda teczka spedycyjna ma tutaj też podgląd swoich dokumentów, które są powiązane. To jest taki szybki podgląd tej do dyspozycji zasobów, które znajdują się w takiej teczce. I tutaj jeszcze warto wspomnieć o takich ostatnich funkcjonalnościach, czyli czynności celne. Tutaj mamy możliwość wyliczenia salda gwarancyjnego naszego towaru, oczywiście kwoty zabezpieczenia, kontroli salda, tak, czy na przykład gwarancji celnej. Do tego właśnie służy moduł czynności celne. Magazyn, tak, no to oczywiście jak wcześniej wspomniałem, dokumenty magazynowe powiązane z przekazanym towarem na magazyn i etykiety dokumentów. Jest to często stosowane w przypadku spedycji, tak, jeżeli chodzi tak zwane, to są elektroniczny obieg dokumentów, czyli przychodzą do nas dokumenty fizycznie w formie wydruku, ktoś na przykład jest w stanie to zarejestrować na przykład z recepcji i taki obieg dokumentu może przejść po spedytorze, potem następnie może przejść na kierownika, który zatwierdzi płatności i przydzieli, że tak powiem, pozwoli na zafakturowanie do działu księgowego na przykład takiej transakcji na opłacenie jej. To będzie wszystko, jeżeli chodzi tutaj o podstawowe takie zasoby dotyczące spedycji. Dziękuję bardzo za uwagę i zapraszam do kontaktu z firmą Paską. Do widzenia.